Locus damnatus. Uwaga, uwaga, zderzenie za 10 sekund. Odzyskuję przytomność na chwilę przed rąbnięciem w glebę. Dzień nie mógł zacząć się lepiej. 9. Jestem nadal zbyt otumaniony, żeby wpadać w panikę. Próbuję zwyczajnie poruszyć ręką i dotknąć panelu na ścianie kapsuły, ale pianka Halo, nadal w płynnym stanie, skutecznie mi to uniemożliwia. 8. Pianka Halo. High Altitude Landing Osmotic Foam. Momentalnie przypominam sobie hasło ze szkolenia. Chyba mój mózg zaczyna pracować. 7. Przypominam też sobie, że najpierw podano mi środek nasenny, a potem wsadzili mnie i mój zespół trepów do kapsuł, którymi wypalono prosto w sam środek tarczy, jaką była ta planeta. 6. Zaraz, jak to szło? Prędkość orbitalna niemal identyczna jak na Ziemi, 7,8 km na sekundę. Zakładaliśmy hiperszybki desant, a w takich przypadkach trzeba było nas wystrzelić z jak największą prędkością wylotową. 5. Zakładając gęstość atmosfery podobną do tej z Ziemi, nie powinniśmy przekroczyć prędkości 12 km na sekundę przy wystrzale, bo groziłoby to spaleniem przed dotarciem do celu. Stawiam, że musieli nas wypalić z prędkością jakichś 8, maks 10 km na sekundę. 4. Dobra, teraz szybka kalkulacja. Jeśli nie mamy żadnych spadochronów ani rakiet spowalniających, znaczy, że robimy scenariusz żywy pocisk. Zaraz, jak to szło? Przypomnij sobie. 3. Załóżmy na serio, że atmosfera jest bliźniaczo ziemska. To nas spowolni, ale czy na pewno? Nie wiem, pod jakim kątem nas wystrzelili. Dobra, zróbmy widełki. Biorąc grube założenia, będzie to między 3 a 6, 6,5 stopnia względem horyzontu orbity. 2. Cholera, na pewno wystrzelili nas jak najbardziej stromo. Atmosfera nas nieznacznie spowolni, ale i tak walniemy z prędkością jakichś 4, 5, 6 km na sekundę, a wtedy impact wygeneruje energię jakichś 2 ton trotylu? 1. To tyle co pocisk taktyczny, ale dlaczego nie pamiętam, co takiego niszczymy? Uderzenie. Po jakimś czasie, gdy Halo Foam faktycznie zmienia się w pianę, udaje mi się wygrzebać z resztek kapsuły i wreszcie widzę światło. Jeszcze zanim zdążę się rozejrzeć, słyszę wrzask Godkemira. Tak jest! Uhu! Ognisty deszcz, panie i panowie, przybyły zastępy anielskie. Cholerny Turek. Tak to jest, gdy adrenalina za mocno uderzy do głowy. Już mam kazać mu się zamknąć, ale ściska mnie w pół i zwracam piankę Halo, którą przypadkowo połknąłem podczas wygrzebywania się. Żygowiny śmierdzą ozonem i glebą po deszczu. Nie, zaraz. Tu wszędzie jest przecież ta pianka. Całe otoczenie wali jak po ulewie. O ironio, bo wszędzie dookoła płoną zgliszcza tego, w co przywaliliśmy. Jednak byliśmy ognistym deszczem, muszę to przyznać Godkemirowi. A teraz? Niczym zrodzone z ognia Feniksy przegrupowujemy się i próbujemy nawiązać łączność z orbitą. Chłopaki rozkładają stację. Velasquez ma w swoim kombinezonie radiową wersję przenośną. Istne dzieło sztuki, ale nawet jego komunikacyjne gadżety nie dają rady skontaktować się ze środka kraterów, które zrobiliśmy, więc razem z Godkemirem szukają jakiegoś wzniesienia. Powodzenia. Wygląda na to, że rozwaliliśmy wszystkie wyższe budynki w okolicy. W moją stronę podbiega Bergman. Wygląda na zatroskanego. To pewnie dlatego, że stałem tutaj kilka chwil jak kołek i nasz medyk myśli, że dostałem szoku. Cóż, zbytnio się nie myli. Mimo że mój mózg pracuje na najwyższych obrotach i non-stop przetwarza dane, to dopiero teraz dostrzegam, że mam lukę w pamięci. Lukę, która nie pozwala mi ruszyć z miejsca. Nie pamiętam celu misji, oznajmiam Bergmanowi jeszcze zanim ten zada mi pytanie.
Kiedy się obudziłeś? Pyta mnie i od razu zaczynasz czegoś szukać w przyborniku. Na 10 sekund przed uderzeniem, mówię zgodnie z prawdą. Cholera, za wcześnie. Mogłeś dostać urazu, ale spokojnie, to się zdarza. Weź to. Bergman podaje mi do ręki 2 pastylki. Jedna ma na sobie wygrawerowane flashback, a druga czuł. Nasz medyk upomina, że to nie do połykania, ale do rzucia. Przecież wiem, ty nieufny szwabie, nie jestem idiotą i widzę, co tu jest napisane. 2-składnikowa guma. Przypominam ją sobie ze szkolenia. Zabawne, że wspomnienie odżywa, gdy tylko zaczynam przeżuwać. Siedzenia piszczały, gdy tylko któryś z nas się poruszył. Wszyscy widzieliśmy, że te dźwięki działają na Akshi Panchal jak płachta na byka. Egbert, czy mogę cię prosić, żebyś przestał się tak kręcić na tym krześle? Upomniała grzecznie pani doktor. Gotkemir podniósł ręce w geście poddania. Nie omieszkał puścić przy okazji oka do hinduski. Wszyscy mieliśmy ubaw z tych jego marnych zalotów. Gdzie my to? Doktor Panchal starała się na nowo odnaleźć w prezentacji. Aha, dobrze. Następny slajd to gumy Flashback Chew. Kolejny gadżet w waszej kolekcji. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby tego używać, ale musicie wiedzieć, że może się tak zdarzyć, że kapsuła wybudzi was za wcześnie. Jeszcze zanim wylądujecie. Czy ktoś wie, dlaczego się tak dzieje? Cisza. Wszyscy patrzyli na mnie. Powodów może być kilka, odpowiedziałem, czując na sobie presję grupy. Może na przykład dojść do wycieku pianki Halo, przez co komputer fałszywie odczyta to za znak, że kapsuła już wylądowała i rozpocznie przedwczesne wybudzanie. Może też wystąpić błąd związany z polem magnetycznym planety, które spowoduje usterki zegara lub czujników. Te, jak i inne rzeczy mogą nałożyć się na siebie i wtedy budzimy się jeszcze zanim walniemy w 10. Dobrze, Panchal kiwnęła głową. I co się wtedy z wami stanie? Myślę, że Bergman będzie wiedział. Wykręciłem się od dalszego gadania i oddałem pałeczkę naszemu medycznemu geniuszowi. Hans Bergman, najmłodszy w grupie. Przełożeni mówili, że to mały geniusz, ale jak dla mnie wyglądał po prostu na przemądrzałego mondralińskiego niemiaszka, który odbija sobie jakieś braki chwaleniem się swoją wiedzą na lewo i prawo. Boże, jak ja go nie znoszę. Nawet wtedy, jak poprawiał się i prostował przed odpowiedzią. I ten pisk krzesła. Grr. Następuje silny szok sensoryczny, proszę pani. Proszę pani? Cholera, nie byliśmy w szkole, a to nie była żadna kindersztuba. Wyhamuj, Hans. Ale Hans kontynuował. Wybudzenie w obracającej się, rozgrzanej kapsule, gdy ekran pokazuje kilkanaście sekund do impaktu, może wywołać nagłą, nadmierną aktywację kory sensorycznej, co prowadzi do przeciążenia neuronów i przegrzania pamięci. Przez chwilę mózg zaczyna pracować na pełnych obrotach i wydaje się nad wyraz sprawny. Zaczyna na przykład przeliczać skomplikowane działania i zajmuje się zaawansowanymi problemami, ale to trwa tylko chwilę i w końcu prowadzi do przeciążenia. To jak próba przetworzenia ogromnej ilości danych w ułamku sekundy. Mózg może zareagować wymazaniem ostatnich wspomnień sprzed zrzutu. Zgadza się, panie Bergman, bardzo dobrze, pochwaliła go Panchal. Patrzcie, patrzcie, Hans spodobał się pokładowej pani doktor, no kto by przypuszczał. W takich przypadkach zażywacie flashback chew. Akshi Panchal pokazała kolejny slajd, na którym wymalowane były przeróżne wzory chemiczne. Neuropeptydy w gumie są błyskawicznie wchłaniane przez błonę śluzową w ustach, kontynuowała. Niemal natychmiastowo zwiększają poziom acetylocholiny, która jest kluczowym neuroprzekaźnikiem pamięci. Dodatkowo substancje smakowe to cząsteczki, które kojarzą się z tym miejscem. Smak naszego jedzenia, zapach naszych pomieszczeń. W efekcie wspomnienia zaczną do was powracać, najczęściej jako raptowne przebłyski pamięci. To może powodować chwilowe zamroczenie i niezdolność operacyjną przez kilka do kilkunastu sekund w jednym flashbacku. Dlatego musicie się upewnić, że jesteście bezpieczni i w czyimś towarzystwie, zanim weźmiecie gumę do ust. Zrozumieliście?
Bezpieczeństwo to podstawa, zwłaszcza, że tych nawrotów pamięci możecie mieć kilka. Świat jakby na moment błyska mi przed źrenicami i już jestem z powrotem w płonącym, ale pachnącym deszczem kraterze. Bergman szuka moich oczu, a gdy w końcu łapiemy kontakt wzrokowy, pyta: i jak? Przypomniałeś sobie cel misji? Nie, ale przypomniałem sobie, że powinieneś zadbać o moje bezpieczeństwo, Bergman, a nie wciskasz mi ten szajs w środku płonącego krateru. Medyk uśmiecha się tylko. Parszywiec. Pyta mnie, czy wiem, jak się nazywam. Co za głupie pytanie. Jestem... Spadaj, Bergman! Krzyczę na niego i odpycham od siebie. Ruszam sprawdzić, jak idzie dwóm naszym pozostałym kompanom w nawiązywaniu łączności. Chłopaki ustawili się na pochylonej ścianie jakiegoś zawalonego budynku. Dopiero gdy się do nich zbliżam, mój wzrok skupia uwagę na pogorzelisku dookoła. Wszędzie powykręcane od eksplozji i ciepła fragmenty czegoś, co wydaje się tworzywem sztucznym. Słowo daje, że to plastik, ale po bliższym przyjrzeniu się nie mam wcale pewności. Nie będę sprawdzał dotykiem, wiem, że to niebezpieczne. Takie sprawy zostawiam niemiaszkowi, niech ma z tego zabawę. Velasquez i Gotkemir kiwają porozumiewawczo w moją stronę. Carmelo, nasz inżynier, ustanowił połączenie. Niestety, na razie to tylko dźwięk, a i tak słowa brzmią jak ze starej płyty winylowej. Nic nie można zrozumieć. Może głośnik się zepsuł podczas uderzenia? Pytam. Nie wydaje mi się, kręci głową Velasquez. Raczej jakieś zakłócenia pola. Możliwe, że to akurat nasza sprawka. Spróbuję jeszcze raz skalibrować. Po kilku minutach nieudanych prób udaje się nam w końcu usłyszeć głos Akshi Panchal. Okaz, zbadać, stąd... Jej słowa ledwo przebijają się przez biały szum. Ktoś się domyśla, o co chodzi? Dwóch moich kolegów patrzy na mnie jak na idiotę. Wyjaśniają mi, że chodzi o misję, że nasza pani doktor na pewno chce, żebyśmy znaleźli tutaj kogoś żywego i dowiedzieli się, kim są ci ludzie i skąd się tu wzięli. Kiwam głową, ale nie przyznaję się, że nic z tego nie rozumiem. I tak o mojej amnezji zaraz dowiedzą się od Bergmana, a mi może do tego czasu wróci chociaż część wspomnień. Nadzieja dodaje mi sił i wciskam w rzucie tyle zawziętości, ile jest w stanie wytrzymać moja szczęka. Nie pomaga. Niech to. A może gdybym na chłodno ocenił sytuację i przeanalizował, co się dzieje, może wtedy sam bym sobie przypomniał, o co chodzi bez tych całych flashbacków? W czasie, gdy ja zastanawiałem się sam nad sobą, Carmelo złożył odbiornik, zmieniając go w tryb mobilny, a Gotkemir wypuścił 4 małe drony w powietrze. Sondy rozpierzchły się w 4 strony świata, a oczy naszego speca od rekonesansu zaczęły lekko świecić. To znak, że na jego soczewkach wyświetlał się obraz z latających maszyn. Po jakimś czasie dowiadujemy się, że kilkanaście kilometrów stąd, na południe, jest kolejne miasto. Widać budynki, które wyglądają jak plastikowe klocki dla dzieci. Idziemy tam. Musimy w końcu po drodze znaleźć kogoś żywego. Podczas naszej podróży wszyscy wykładają kawę na ławę. Cały zespół już wie, że niewiele pamiętam, a ja sam dowiaduję się od nich, że w grupie odpowiadam za sekcję bezpieczeństwa. Przypominają mi też nasz nietypowy łańcuch dowodzenia. Wszyscy bez zająknięcia wykonujemy rozkazy z góry, z tym, że one pozostają bardziej strategiczne niż taktyczne. Dowództwa nie ma na polu bitwy, więc decyzje operacyjne podejmujemy sami w zależności od tego, czego dotyczy problem. I tak Carmelo Velasquez jest naszym technicznym, który podejmuje decyzje związane z wykorzystaniem technologii, na przykład tej komunikacyjnej, ale też tej obcej, jeśli się na takową natkniemy. Ekber Gotkemir to nasz zwiadowca i przewodnik. Facet od rekonesansu, który na przykład mówi nam, gdzie mamy iść, jaki cel zaatakować najpierw, gdzie się schować i robić punkty zborne w wypadku wycofywania się czy ewakuacji.
Hans Bergman to oczywiście medyk, ale robi też robotę naukowca, biologa. Jego pierwszą rolę rozumiem doskonale, drugą jeszcze nie pojmuję, ale widocznie taki biolog jest potrzebny, doktor Panchal, do zbierania jakichś próbek. No tak, to ma sens. Jestem w końcu ja. Dowiaduję się, że w żargonie jestem tankiem, to znaczy, że odpowiadam za bezpieczeństwo zespołu. Okazuje się, że w kwestiach spornych to ja mam decydujący głos, a jeśli jakaś nagła sytuacja naprawdę nam zagraża, mogę przejąć całkowitą kontrolę nad naszą jednostką i zignorować cele i polecenia pozostałych sekcji. Krótko mówiąc, jestem jakby dowódcą. Nieźle. Ale gnojki i tak uznały, że nie powiedzą mi, jak się nazywam. Gotkemir zadecydował w imieniu wszystkich, że będą na mnie wołać Ejty. No bardzo śmieszne, Egber. Zrywam już swoje boki w podziwie nad wyżynami twojego humoru. Gotkemir jako jedyny śmiał się na odprawie. Niezły tupet śmiać się tak w twarz do generała Beauforta. Przepraszam, cedzi przez łzy Gotkemir. Przepraszam, poniosło mnie, bo to takie ironiczne. Przepraszam, panie generale. Chcesz się pośmiać, Gotkemir? Potężnie zbudowany Olivier Beaufort spoglądał na mojego kolegę z góry. Nie miał podestu, ani nie był specjalnie wysoki. Po prostu, gdy patrzył na człowieka w ten sposób, miało się wrażenie, jakby osądzał go sam Bóg. Jak chcesz się pośmiać, to może lepiej ci będzie w samotności, co? Mam cię wymienić? Nie, proszę, nie. Egberowi momentalnie przestało być wesoło. Wolał wszystko, byleby tylko nie siedzieć już w tej latającej w kosmosie puszce. I tak całe życie przetrwali tu nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Byliśmy statkiem generacyjnym z misją zasiedlenia obcej planety. Nie można zmarnować szansy postawienia tam nogi jako pierwszy człowiek. Cóż, nie pojmuję tego twojego poczucia humoru, kontynuował generał Beaufort. Ale rozumiem, że jest w tym coś ironicznego. Ojcowie ojców naszych ojców znaleźli tę nową, nadającą się do życia planetę. Wysłali tu nas. Nikt tutaj nie prosił się o narodziny na statku generacyjnym, ale mimo to właśnie tu jesteśmy. W końcu dotarliśmy do celu. I co widzimy? Że zamiast planowanej groźnej fauny i flory mamy budynki i prawdopodobnie też ludzi. Velasquez szturchnął mnie w ramię i dał znak, żebym to ja zadał kolejne pytanie. Czy dowództwo ma jakiś pomysł na to, kto to może być i jak to możliwe, że dotarł tu przed nami? Pytam. Owszem, przyznał Beaufort. Najprawdopodobniej po naszym odlocie na Ziemi nie nastąpił tak poważny kryzys, jak sądzono. Najprawdopodobniej technologia nadal się rozwijała, przynajmniej przez jakiś czas, i to pozwoliło ludziom stworzyć drugi statek. Szybszy i lepszy statek. Czyli jak? Upewniłem się z zaskakująco bezpośrednim tonem. My sobie lecieliśmy przez przestrzeń kosmiczną, a oni nas po prostu wyprzedzili? To w ogóle możliwe przy prędkościach kosmicznych? To właśnie wasza misja, panowie. Beaufort tłumaczył kolejne podpunkty misji, uderzając pięścią w otwartą dłoń. Dowiedzieć się, kim są i skąd dokładnie wzięli się ci ludzie. Dowiedzieć się, od jak dawna tu są i czego chcą. I przede wszystkim, dodał, zniszczyć to, co udało się nam sfotografować z orbity. Generał rozdał nam zdjęcia. Na holografiach widać było dwie ogromne konstrukcje, oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów. Ta na południu, mimo że bliźniaczo podobna, była o wiele większa od tej na północy. Kwadratowa podstawa i ściany zwężające się ku górze i spotykające się we wspólnym punkcie. A na szczycie coś dziwnego, czego nie potrafiłem rozpoznać. Co to do cholery jest? Zakląłem pod nosem. Dopiero przy kolejnych zdjęciach dotarło do mnie, na co patrzyłem. Zbliżenie było maksymalne i widać było sylwetki ludzi poruszających się na czubku piramidy. Wszyscy nosili białe maski. Takie same, jakie znałem z podręczników do historii. Białe maski śmierci.
Zrozumiałem, co widzieliśmy. Konstrukty, które zniszczyły starą ziemię. Maszyny terraformujące, które wyrwały się spod kontroli. Jeśli tak, to w takim razie ci ludzie musieli być potomkami tych szaleńców, z którymi walczyli nasi przodkowie. Przed sobą widzę bujającego się na lewo i prawo Godkemira. Niczym wahadło nadaje rytmu marszowi. Powietrze nie pachnie już ozonem, ale plastikiem. Zupełnie jak w starym biurze, w którym nikt nie włączył wentylacji. Mam wrażenie, że wszystko tutaj jest z plastiku. Maszerujemy tak od dobrych 4 godzin prawie w milczeniu. Nie, te gnojki nie robią tego specjalnie. Po prostu w pewnym momencie, gdy wychodziliśmy z krateru po naszym lądowaniu, wszyscy wspólnie zauważyliśmy jedną rzecz. Tam nie było zwłok. Mimo iż wiedzieliśmy, że nasz impakt celowany był w zniszczenie mniejszej maszyny, która przecież była obsługiwana przez ludzi, dookoła były przecież budynki. Ktoś tam mieszkał i pracował do cholery. Ale nie, nic. Nie widzieliśmy żadnych zwłok, jakby totalnie wyparowały w wyniku uderzenia. Do celu, czyli drugiej piramidy, mamy już tylko 3 kilometry, gdy nagle Godkemir daje znak stop i upada na jedno kolano. W czasie, gdy ściąga z pleców karabin snajperski, ja już jestem przy nim z goglami. Patrzymy na to samo wynaturzenie, które jakby czeka na nas, torując nam drogę. Wygląda jak człowiek, ale totalnie nieruchomy. Jak manekin. A jednocześnie wygląda też jak zwykły plastikowy słup. Dla Godkemira wygląda na pułapkę. Podlecę do tego czegoś dronem, mówi. Zobaczymy jego buźkę z bliska. Patrzę przez gogle, jak latający szpieg mojego kolegi Egbera okrąża kilkukrotnie nieruchomy cel, a następnie przybliża się na tyle, że Godkemir na pewno widzi na swoich soczewkach parszywą mordę tego czegoś, jak na holoprofilowym. Kątem oka obserwuję grymas twarzy naszego zwiadowcy, gdy zniesmaczony mruży świecące na niebiesko oczy. Wtedy dron atakuje i uderza cel, jakby chcąc go staranować. Egber, zwariowałeś? Zwracam uwagę. Nie rusza się, odpowiada Godkemir. To jakaś rzeźba czy coś. Dron atakuje ponownie i odbija się od manekina. Tym razem widziałem, że cel zachwiał się lekko. Maszyna wykonuje trzeci atak i rzeźba, jak nazwał to Godkemir, przewraca się, a wraz z nią na ziemi ląduje dron. Egber nie wie dlaczego. Prawdopodobnie musiał o coś zaczepić śmigłem. Świetnie. Teraz musimy go odzyskać, a jak będzie zepsuty, to pewnie nam potrącą z żołdu. Brawo, Godkemir. Brawo! Nasz zwiadowca rusza czym prędzej. Prawie biegnie, wiedząc, że zawalił sprawę i zniszczył sprzęt wojskowy bez powodu. Nasza trójka jest za nim i rzucam nawet jakiś żart w stronę chłopaków, że Egber chyba znalazł sobie teraz nowy obiekt westchnień i Akshi Panchal może odetchnąć z ulgą, bo jej miejsce zajęła plastikowa lala. Śmiejemy się. Przez chwilę się śmiejemy. A potem tracimy Godkemira. Nie widziałem dobrze, jak to się stało. Gdy odwróciłem głowę, Egber już klęczał, a ten cały manekin trzymał go za gardło. Po palcach ściekała mu krew. Strzelam jako pierwszy. Mam najmocniejszy karabin, więc niby dla bezpieczeństwa Godkemira przełączam się na mniejszy kaliber i oddaję 3 pojedyncze strzały. Staram się trafić w manekina, a nie w krwawiącego Egbera. Jednocześnie podchodzę do celu. Za mną pojawiają się już Velasquez i Bergman. Unieszkodliwiłem cel, ale nie uratowałem kolegi. Dopiero teraz widać, z czym mieliśmy do czynienia. Faktycznie, cokolwiek to jest, przypomina właśnie takiego ożywionego manekina. Niby człowieka, tylko wzbudzającego odczucie odrazy z uwagi na twarz wziętą prosto z Doliny Niesamowitości. Jest też częściowo pusty w środku, co widać po obrażeniach, które wywołał mój ostrzał.
Owszem, wylało się trochę narządów wewnętrznych, ale wcale nie tyle i nie te, których można byłoby się spodziewać. Musimy zrobić postój, zawiadomić górę, pochować kolegę. Bergman oczywiście nie próżnuje, od razu bierze się za skurowanie zdobyczy i zbiera próbki z organizmu manekina. Wygląda to tak, jakby odrywał kolejne kawałki plastiku z jakiejś lalki. Widać, że jest podekscytowany, ale ja nawet nie chcę wiedzieć, w czym rzecz. Zamiast tego po prostu układam Gotkemira w pozycji śpiącego żołnierza. Przynajmniej Velasquez okazał się mieć poczucie przyzwoitości i nie rzucił się od razu w rozstawianie radiostacji, tylko wpierw pomógł mi pożegnać Egbera, naszego dowcipnisia i naszego zwiadowcę. Dobry z ciebie gość, Carmelo. Zarządzam zejście z głównego traktu w krzaki. Krzaki. Dobre sobie. Tutaj nie ma krzaków, przynajmniej nie takich, jakie mamy je w częściach mieszkalnych statku na górze. Tutaj są tylko jakieś ciernie, które kruszą się, gdy tylko mocniej szturchniesz. Ale rosną w gęstych skupiskach, więc kucamy za jednym takim cierniowym krzakiem, a Velasquez próbuje nawiązać połączenie. Tym razem udaje się bezproblemowo wywołać również obraz. Zamiast dr Panchal, holowizja wyświetla nam generała Beauforta. Salutujemy. Bergman odzywa się jako pierwszy. Ser, czy mogę zabrać głos? Daję mu mocnego kuksańca i mówię, żeby się opanował przed generałem. Synu, uspokaja mnie Beaufort, daj mu powiedzieć. To PPI, proszę pana, strzela szybko Hans, zupełnie jakby był przekonany, że trafił w dziesiątkę. Proszę przekazać koniecznie, pani doktor, to PPI. Proszę wyjaśnić, doktor Panchal jest teraz niedostępna, odparowuje Beaufort. Bergman przełyka głośno ślinę, zupełnie jakby miał odpowiadać przed nauczycielem, a nie był przygotowany do zajęć. Ale przecież wie, co to jest to cholerne PPI, prawda? Polimerowa, prionowa infekcja. Hansowi łamie się głos, zastanawiające. Rzadka choroba, którą poznano jeszcze na Ziemi. Zbadałem ciało tego osobnika. Białka pofałdowane w charakterystyczny sposób. Musi mieć ponad 100 lat. 100 lat? Wypalamy obaj z Velasquezem. Albo i więcej, może i 200. Nasz medyk naprawdę zaczął się teraz jąkać. Daję Hansowi kolejnego kuksańca i patrzę mu prosto w oczy. No powiedzże wreszcie, o co chodzi, wyduś to z siebie. Niestety Hans tego nie robi. Nie ma nawet takiej możliwości. Z odbiornika słyszymy głos dr Panchal. Nie widać jej na ekranie, ale da się rozpoznać, że wparowała do pomieszczenia biegiem. Ściśle tajne, wrzeszczy Akshi. Na mocy Traktatu Bezpieczeństwa, instruktaż 1212, punkt 48, ustęp B. Doktor Panchal, gromi ją Beaufort. Co to ma znaczyć? Kobieta wskakuje w widok kamery, zasłaniając generała. Staruszek nie daje sobie w kaszę dmuchać. Od razu daje znać komuś spoza kadru, by zrobił porządek z panią doktor. Wchodzi 2 drabów i siłą zabierają hinduskę. Panchal, zanim znika nam z oczu, rzuca jeszcze: Hans, nic im nie mów, morda w kubeł, rozumiesz? To tajemnica i bardzo dobrze o tym wiesz. Nic im nie mów, Hans. Teraz już wszyscy gapimy się na Bergmana. Niemiaszek unika naszego wzroku. Milczy. No, poganiam go. Już mam mu wymierzyć uderzenie w bark, gdy w ostatniej chwili powstrzymuje mnie Beaufort. Chłopcze, zwraca się do medyka. Masz coś do powiedzenia? Hans bierze wdech, ale zamiast powoli wypuścić z siebie powietrze, zanosi się kaszlem. W końcu wyrzuca z siebie. Lepiej dla nas wszystkich będzie, jeśli nie będziecie wiedzieć wszystkiego. Nikt się nie odzywa. W takich sytuacjach jak ta milczenie mówi głośniej niż kłótnie. Masz do tego prawo,
Niespodziewanie konkluduje generał. Jak wspominała dr Panchal, rzeczywiście jeden z naszych pokładowych traktatów zawiera wpis mówiący o tym, że sekcje naukowe, w tym medyczna, dla bezpieczeństwa misji mogą posiadać utajnione fakty, którymi nie dzielą się z innymi sekcjami, a odpowiadają tylko przed Najwyższą Radą. A zatem tak, możesz skorzystać z prawa milczenia. Wiedz jednak, że nie jest to, w mojej ocenie, mądra decyzja. Działacie w zespole, Bergman. Wasza czwórka nie powinna mieć przed sobą sekretów. Trójka, poprawia generała Velasquez. To plastikowe coś zabiło nam Godkemira. Daję słowo, że słyszę, jak z Beauforta uchodzi powietrze. Dotrzeć do południowej piramidy i zniszczyć maszynę. To wasz nowy priorytet. Wydaje rozkaz nasz dowódca. Zdobycie informacji spada w hierarchii jako zadanie drugorzędne. Macie 22 godziny plus 2 na ewakuację. Przyślemy lądownik. W zależności od waszego raportu zadecydujemy o dalszych krokach. Siedzieliśmy w kole. Zza szyb sztuczne słońce statku udawało zachód. Zbliżała się 4 po południu czasu pokładowego B. Ostatnia lekcja. Ostatni raz tego dnia popatrzyłem na moich szkolnych kolegów. Same maluchy, mieliśmy może z 10 lat. Na środku kręgu, młodszy o 20 lat, stał generał Beaufort. Wtedy zdawał się być jeszcze większy niż teraz. Powiedzieć, że górował nad nami, to jakby nic nie powiedzieć. Jego długi cień przesuwał się po naszych twarzach jak wskazówka zegara. Każdy z nas zastanawiał się, na kogo padnie teraz. Spojrzałem na tablicę, na której wyświetlały się zasady gry. Podsumowaniem była wskazówka stanowiąca klucz gry. Szpieg nie zdradza cię, kiedy jest bezpieczny. Zdradza cię, kiedy nie ma innego wyjścia. Największy test lojalności przychodzi w ostatniej minucie. Padło polecenie zamknięcia oczu. Nauczyciel bezszelestnie wskazał kogoś z tłumu. Nie mnie. Moim zadaniem było odgadnąć, kto w tej ostatniej rundzie był zdrajcą. Strzelaliśmy do siebie pytaniami. O to, co jedliśmy rano, jakie mamy rodzeństwo, o przebieg wydarzeń tego dnia. Standardowe rzeczy. Każdy wierzył, że szpieg, z uwagi na to, iż musi pamiętać o swojej roli, popełni mniej błędów w odwzorowywaniu rzeczywistości. Nic to nie dało. Nie znaleźliśmy szpicla. Cała grupa przeszła do drugiego stopnia analizy. Szpieg na pewno chciał odsunąć od siebie podejrzenia i przekierować je na kogoś innego, więc może właśnie to on zadawał najwięcej pytań, a może udzielał najbardziej wymijających odpowiedzi. Wszystkie nasze strategie spaliły na panewce. Przy kolejnej rozgrywanej partii nauczyliśmy się omijać wszystkie zasady i pułapki. Wiedzieliśmy, co zrobić, żeby nie dać się złapać. Nie wiedzieliśmy, co wobec tego powinniśmy czynić. Została ostatnia minuta. Wiedziałem, że jeśli kret się ujawni, to właśnie teraz. Największy test lojalności przychodzi w ostatniej minucie, powtarzałem sobie. Tylko jak to sprawdzić? Zrobiłem wtedy coś głupiego i chwyciłem się ostatniej deski ratunku. Rzuciłem się z łapami na jednego z chłopaków. Fizyczny atak, a co innego mi zostało? Myślałem, że... Sam już nie wiem. Chyba chciałem w jakiś sposób wywołać zdrajcę, zobaczyć, kto nie będzie bronił mojej ofiary. Ta osoba byłaby dla mnie zdrajcą. Ale nie powstrzymał mnie żaden z chłopców, tylko Beaufort. Złapał mnie za ramię w pół kroku, wbił palce głęboko. Synu, wrzasnął, zachowuj się jak na Beauforta przystało. Z flashbacka wyrywa mnie uderzenie o glebę. To i okropny ryk przecinający powietrze. Szybko staram się zorientować w sytuacji. Leżę na brzuchu za niewielkim wzniesieniem i to zza niego dochodzi ten przeszywający grom.
Wszystko dookoła to jest słomki traw, ziemia i moje ciało drży tak, jakbym stał przy głośniku na koncercie i właśnie rozpoczęło się solo basisty. Obok mnie leży Velasquez. Krzywi się i zakrywa uszy. Coś do mnie krzyczy, ale słowa giną w hałasie. Odpowiadam mu, ale jestem pewien, że on też nic nie słyszy. Ja sam nie słyszę swojego głosu. Gdy Ryk ustaje, zaczynam jako pierwszy. Carmelo, mówię. Czy ja jestem synem generała Beauforta? To znaczy takim rodzonym synem? Velasquez patrzy na mnie jak na idiotę. Prawda, powinienem zapytać o co innego. Jego mina jest w pełni uzasadniona. Szczęśliwie dla mnie, nasz technik nie jest takim dowcipnisiem, jakim jest Godkemir. Jakim był Godkemir. Muszę się z tym pilnować. Jakim był Godkemir, którego zostawiliśmy za sobą w pozycji na wznak. Ekber. Tak, jesteś synem Beauforta. Na moje pytanie Velasquez odpowiada twierdząco. Dzięki za powstrzymanie się od żartów, Carmelo. Pamiętasz, jak masz na imię? Dodaje technik. Kręcę głową. Dobra, to nadal jesteś jako Ejty. Ejty Beaufort. Nie zamierzam przywracać ci pamięci, zrobię coś nie po kolei i jeszcze bardziej napsuję ci w głowie. Do rzeczy, skoro już wróciłeś z tego swojego flashbacka, to może byś się wziął do roboty, co? Tam, za wzgórzem. Kolejny ryk przerywa mojemu kompanowi. Tym razem i ja zakrywam uszy. Mam wrażenie, że aż podskakuję od wstrząsów. Chcę zapytać Velasqueza, co to za dźwięk, ale efekt jest ten sam, co wcześniej. Syn generała Beauforta tylko rusza ustami, jak ryba wyjęta z wody. Ale Carmelo najwidoczniej i tak mnie zrozumiał. Daje mi znak, żebym wyjrzał zza wzniesienia. Czołgam się więc i ostrożnie wystawiam głowę. Co to do cholery jest? Jakieś 100 metrów przed nami stoi plastikowy czerw. Wygląda jak olbrzymi czerw albo konar drzewa wspartego na wyschniętych gałęziach. Tyle tylko, że widać na pierwszy rzut oka, że składa się z części. Jego ciało to zlepek manekinich kończyn, korpusów i łbów. Puste lalkowate oczy w ilości dziesiątek otwierają się i zamykają z zamrożonych na wieki dziecięcych twarzyczek. Grube odnóża zakończone są powyginanymi w każdą stronę przedramionami i dłońmi, których palce gryzą glebę, starając się utrzymać kolosa w stabilnej postawie. Ogólnie mówiąc, stwór nie ma łba. Ma za to coś w rodzaju otworu, który stopniowo zdaje się coraz bardziej uwidaczniać. Jego ciało dzieli się, łamie na mniejsze części plastiku, który przesuwa się i formuje, tworząc coś w rodzaju otworu gębowego. Dopiero po chwili dostrzegam, co znajduje się pod potworem. Człowiek. To człowiek. W pierwszej chwili boję się, że to Bergman, ale nie. Widać gołym okiem, że jest ubrany inaczej. Przykładam do oczu lornetkę i jestem pewien. Po pierwsze, to rzeczywiście nie jest nasz medyk. Po drugie, to jest prawdziwy człowiek. Nie manekin, jak ten, którego widzieliśmy wcześniej. Prawdziwy mężczyzna. Przerażony tym, że za chwilę stanie się obiadem plastikowej aberracji. Gdzie Bergman? Pytam Velasqueza, gdy tylko ustaje ten hałaśliwy ryk czerwia. A jak myślisz, poszedł go ratować? Odpowiada Carmelo i kieruje moją głowę w lewo. Tam, skryty za bliskim potwora głazem, czai się Hans. Widzę, jak gmera coś przy karabinie. Dlaczego mnie nie wybudziliście? Niemal krzyczę na kompana. I co to w ogóle ma być, co? Taka samowolka. Bez dowódcy sekcji bezpieczeństwa? Totalnie was pogięło? Ej ty, odpowiada mi Velasquez, używając mojej tymczasowej ksywki. Miałeś flashback. Szedłeś jak zaczarowany i tak dobrze, że w ogóle szedłeś. Ale nie było z tobą żadnego kontaktu przez ponad godzinę. A wiesz, jak wygląda łańcuch dowodzenia, gdy znika kontakt z sekcją bezpieczeństwa? No jak? Też tego nie pamiętasz? No to ci łaskawie przypomnę, że technik zawsze jest na końcu łańcucha. Więc nie miałem nic do gadania, gdy Bergman rzucił coś o tym całym PPI i że musimy ocalić żywy okaz.
kazał mi ciebie pilnować, a sam pognał wyciągnąć tego człowieka z opresji. No, pięknie. Po prostu świetnie. Nie potrzebuję dalszych wyjaśnień. Rzucam tylko Velasquezowi spojrzenie pod tytułem „Nie pyskuj mi tutaj” i rozkazuję błyskawicznie łączyć się z Bergmanem. Na szczęście nasze komunikatory działają i medyk szeptem odpowiada na połączenia. „Wyciągnę go liną”, mówi. „Bergman, jaką do cholery liną? Co ty pieprzysz? Masz rozkaz zaniechać działań, rozumiesz? Czy ty widzisz, z czym my tu mamy do czynienia? To jest...” Nie udaje mi się skończyć. Stwór znowu zaczyna ryczeć i zagłusza wszystko inne. Psia krew, jak w ogóle plastik może ryczeć? A jak może tworzyć gigantyczne robaki albo manekinowate zombie? Coś tu jest mocno posrane, mocno. Mrużę oczy i wyglądam zza wzniesienia. Podczas gdy wszyscy, łącznie z mężczyzną uwięzionym w cieniu potwora, zakrywamy uszy i ledwo wytrzymujemy hałas, Hans zdaje się mieć go gdzieś. Zupełnie jakby od małego zasypiał przy takich rykach. Niemiaszek zawiesza karabin na brzuchu w gotowości. Wolnymi rękoma przygotowuje linę, którą rzuca w stronę jeńca. Pętla nie dolatuje, a człowiek nawet nie zwraca na nią uwagi. Przytłoczony przeszywającym dźwiękiem, Bergman próbuje jeszcze raz. I tym razem udaje mu się rzucić linę na tyle daleko, by dotknęła ofiarę. Facet wydaje się skołowany, ale przynajmniej zauważa ratunek i zauważa naszego medyka. Walcząc z samym sobą, niezbornymi ruchami nakłada na tors pętlę, którą zaciska lekko i daje znać Hansowi, że jest gotów do ucieczki. Medyk nie czeka. Ciągnie za linę, co pomaga mężczyźnie wstać i ruszyć lekkim, wymuszonym truchtem w stronę głazu, za którym kryje się Bergman. Uciekinier nie dociera nawet do Hansa, gdy potwór zaczyna go szukać. Jedna z jego łap raptownie klepie glebę tam, gdzie przed chwilą był uratowany mężczyzna. Po ruchach widać rosnące zdenerwowanie. Za chwilę dziesiątki lalczanych oczu rozglądają się raptownie we wszystkie strony, by naraz momentalnie skupić wzrok na swojej zgubie. I na Bergmanie. Kolejny ryk. Momentalnie sytuacja zmienia się w wyścig. Biegnę. Biegniemy razem z Velasquezem w stronę monstrum, jednocześnie w naszą stronę biegnie Bergman razem z odzianym w zniszczony uniform więźniem. Za nimi biegnie... nie biegnie, kroczy, a raczej człapie monstrum. Wielki czerw wychyla się za uciekinierami i już ma się przewrócić, gdy w ostatniej chwili podpiera się kolejnymi dłońmi i stopami, które podtrzymują jego robaczane ciało. Potem robi kolejny ruch i kolejny i za każdym razem jest coraz bliżej uciekającego mu łupu. Przeładowuje broń. Prawie potykam się, gdy zerkam na wskaźnik wyświetlający aktualny rodzaj amunicji. Ekranik świeci się na niebiesko, sygnalizując standardowe pociski kinetyczne. Dalej. Żółty. To pociski EMP. Dalej. Czerwony. Amunicja wybuchowa. Patrzę na zbliżającą się do mnie plastikową gąsienicę. Coraz większą gąsienicę. Dalej. Wskaźnik na karabinie zaczyna mrugać jasnym napisem Devastator. Hamuję, wbijając stopy w ziemię. Tuż obok mnie zatrzymuje się Carmelo, który już zaczyna strzelać z kinetyka do monstrum. Pociski kruszą plastik, ale nie czynią większej szkody potworowi. Wiem, że trzeba tu czegoś mocniejszego, więc zapieram się ile mam sił i przyciskam kolbę do brzucha. Muszę strzelać prawie z biodra, inaczej Devastator wybije mi bark. Ale nie mam wątpliwości, że trafię. Potworność jest już za duża. Słyszę, jak broń się nagrzewa. No dalej, przecież trwa to tylko chwilę. Dalej! W końcu strzelam. Raz, dwa, trzy. Czuję, jak broń grzeje mi się w dłoniach od każdego wystrzału. Karabin sygnalizuje przegrzanie, a ja mam nadzieję, że potrójna dawka najcięższego kalibru rozwali to coś w drobny mak. Nie mylę się.
Dewastator uderza w potwora, ciągnąc za sobą świetlistą linię zjonizowanego powietrza. Pociski o wielkiej sile z łatwością przebijają się przez plastikowy pancerz i penetrują wnętrze gąsienicy. To tam uwalnia się energia kinetyczna, która rozprzestrzenia się po wszystkich narządach wewnętrznych stwora. Potwór wybucha. Dosłownie. A my wszyscy zostajemy zbryzgani plastikowymi i gumowymi flakami oraz krwią. Na glebę padają wszyscy oprócz mnie. Upuszczam dymiący karabin. Broń wyje alarmem, sygnalizując przegrzanie. Minie trochę, zanim będę mógł jej w ogóle ponownie używać. Rozglądam się. Na szczęście jesteśmy cali. Pamiętam, gdy ojciec po raz pierwszy pokazał mi holograficzną reprezentację Ziemi. W pokładowym muzeum mieliśmy specjalną salę, na której ścianach wyświetlano autentyczne nagrania z ojczystej planety tak, że zdawało się, że człowiek jest autentycznie w centrum akcji. Ani ja, ani mój ojciec nie byliśmy nigdy na Ziemi. Urodziliśmy się tutaj, na statku. Ale obaj dobrze wiedzieliśmy, co się na Ziemi stało. On oglądał tę prezentację setki razy. Ja właśnie miałem zobaczyć ją po raz pierwszy. Pamiętam, jak ściany błysnęły feerią barw. Przez ułamek sekundy byliśmy z ojcem w środku parku. Za chwilę znaleźliśmy się na ruchliwej ulicy, by moment później stać na środku placu, otoczonym przez kolumnadę i patrzące na nas z wysoka posągi. Dżungla amazońska, Shibuya, plac Świętego Piotra. Tłumaczył mi ojciec. Wiedziałem, że to tylko projekcja, ale wszystko i tak wydawało się wyjątkowo realne. Coś błysnęło. Pokój przyciemniał, a za chwilę dookoła mnie zobaczyłem kolaż przyspieszającego czasu. Park, to znaczy dżungla, jak określił ją ojciec, została wycięta. Na zatłoczonej Shibui pojawiało się coraz mniej osób, a kolumnada i pomniki placu Świętego Piotra zaczęły kruszeć. Pojawił się ogień, który wszystko zmienił w proch i w okamgnieniu otaczał już nas tylko czarny popiół. A potem sala przedzieliła się na pół. Wyświetlani z jednej strony ludzie wpatrywali się w przemawiających po drugiej stronie liderów nowego świata i wszyscy zaczęli budować piramidę. Wkrótce staliśmy z ojcem pośrodku piramidowego centrum. Ludzie wchodzili do piramid i z nich wychodzili. Wszyscy mieli na sobie te charakterystyczne białe maski, jakby nie mogli bez nich oddychać. Ale w oczach tych osób widziałem zmianę. Zmartwieni wchodząc, wychodzili z wnętrza piramid uśmiechnięci, pełni nadziei na coś nowego, innego. W pewnym momencie zaczęli stamtąd wynosić ziarna, które sadzili w ziemi. Z ziaren wyrastały czarne drzewa, których czarny sok spijali ludzie. Następnie piramidy dały ludziom czarne zwierzęta. Ptaki, zwierzęta domowe, gady i ryby, które ludzie zabijali i jedli. A potem z piramidy zaczęto wynosić dzieci. Cienie niemowlaków przytulone w objęciach. I matki zdjęły z twarzy białe maski, by pocałować swoje pociechy. Widziałem też, że część osób nie brała w tym udziału. Stała gdzieś z boku, przyglądając się tym zmianom z coraz większym dystansem i nienawiścią w oczach. Tych osób robiło się coraz więcej, coraz starszych i w końcu było ich tyle, że nie mogli wytrzymać i ruszyli na piramidę. Ubrani we wszystkie kolory świata zaatakowali czarny budynek, zaatakowali ubranych w białe maski strażników piramidy. Walka była krwawa, ale na końcu piramida została zburzona. Jedna, druga, trzecia. A potem dzieci wyniesione z piramid zamieniły się w żołnierzy, walczących z przeciwnikiem niszczącym piramidy. Czarne zwierzęta zaczęły roznosić zarazę, a czarne drzewa skaziły wody gruntowe. Walka pomiędzy kolorowymi ludźmi a biało-czarną armią nasila się.
Kolorowi są w odwrocie. Kryją się w opuszczonych budynkach i kanałach pod miastem. Szukają ucieczki i znajdują ją w statku kosmicznym. Arce, która zabiera ich ze szponów antracytowych piramid. To tylko wizualizacja, synu, powiedział ojciec. Nikt z nas tak naprawdę nie ma pewności, co rzeczywiście się wydarzyło. Urodziliśmy się już tu, na statku. Siedzimy przy ognisku, blask oświetla i ociepla nasze twarze. Widzę zmęczone oblicze człowieka, którego uratowaliśmy. Widzę nieruchome i wpatrzone w ogień oczy Bergmana. Na co on tak patrzy? Aha, rozpaliliśmy zwłoki tego monstrum. Właśnie topią się dłonie. Śmierci. Dostrzegam też Velasqueza, który jako jedyny ma zawzięty wyraz twarzy. Grzebie coś przy komunikatorze. Wieje wiatr i to jak zwykle w moją stronę. Muszę wstrzymać oddech, żeby nie wdychać tego palącego się świństwa. Przy okazji czuję bijące w twarz ciepło. To akurat jest całkiem przyjemne. Obudziłeś się? Pyta mnie Hans. Mam nadzieję, że to ostatnia taka sytuacja, mówię. Co widziałeś? Pamiętasz już wszystko? Kręcę przecząco głową. Kolejne wspomnienie z dzieciństwa. Sala holoprojekcji, historia Ziemi. Wychodzi na to, że dym wiąże mi gardło. Bergman wyręcza mnie w skończeniu zdania. Piramidy terraformujące zniszczyły naszą planetę. Tak. I to te same, które mamy tutaj. Dobrze. Dobrze, że pamiętasz coraz więcej. Flashbacki powinny ustąpić, gdy w końcu przypomnisz sobie swoje imię. Patrzymy w płomienie. Nie wytrzymuję ciszy. Hans, powiedz mi coś. Zaczynam. Czy Ziemia też zmieniła się w plastikową planetę? Bo widzisz, ja do końca nie pamiętam wszystkich lekcji historii. Nasz młody geniusz wzdycha. Czubkiem buta odrywa od gleby kawałek sztucznej ściółki. Nie wiadomo, mówi. Kłamie, widzę, że kłamie. Nie wiemy nawet, czy ta planeta w całości tak wygląda. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie ziemscy koloniści osiedlili się tylko tutaj. Ale dlaczego znowu pobudowali te przeklęte piramidy, co, Bergman? I dlaczego zamieniają się w plastikowe potwory z horroru, he? Niemiec wzdycha. Nie pozwalam mu odpowiedzieć. Pewnie chodzi o to całe PPI, co nie? O tę całą tajemnicę, która o mało się nie wydała, co? Ale ty wszystko wiesz. Ty przecież zawsze wszystko wiesz, Bergman. Jesteś pieprzonym prymusem. Czy może powinienem powiedzieć przydupasem, doktor Panchal. Tej samej, która miała czelność uciszyć mojego ojca. Generała, rozumiesz? Ale przyrzekam ci, że jeśli ty mi nie powiesz, czym jest to PPI, to z niej to wyduszę przy pierwszej następnej okazji. Ej ty! Włącza się niespodziewanie Velasquez. Dobre wyczucie czasu, bo właśnie masz okazję. W końcu wszystko skalibrowałem. Przyciąga do nas stację komunikacyjną, która po sekundzie uruchamia holowizję. Przed naszymi oczami pojawia się Akshi Panchal. Jestem zmuszona was poinformować, że z uwagi na bezpieczeństwo naszego statku, jak i waszej misji, została wprowadzona procedura awaryjna związana z przejęciem dowodzenia. Generał Beaufort dobrowolnie oddał stanowisko i pełną władzę, która zgodnie z procedurami spoczywa teraz w moich rękach. Pozostanie tak do czasu zakończenia waszej misji, która teraz uległa zmianie. Zaciskam zęby i już chcę wystrzelić z całą serią pytań o sens tego wszystkiego, o wytłumaczenie choroby PPI, o to, co ma znaczyć ten cały przewrót i gdzie jest teraz mój ojciec, ale w ostatniej chwili czuję na ramieniu zaciskającą dłoń Velasqueza. Wymieniamy spojrzenia i widzę, jak wcale niedyskretnie technik kręci głową. To nie ten czas, zachowaj spokój, potrafisz lepiej. Żeby ustalić dalsze kroki, muszę usłyszeć wasz raport. Ciągnie nasza nowa samozwańcza w moich oczach dowódczyni. Bergman, jesteś tam? Czy udało ci się przebadać próbkę?
Hans niechętnie podnosi się z miejsca i przesuwa w stronę kamery. Patrzy to na mnie, to na Carmelo, w końcu spogląda też na skulonego jak pies ocaleńca, a ja czuję lekkie zażenowanie samym sobą, że w natłoku spraw całkiem zapomniałem, że uratowaliśmy autochtona. Próbka zabezpieczona, udało mi się go też przebadać. Hans niemal mamrocze, zupełnie jakby sam nie był przekonany do tłumaczenia się pan Czal. I co? Dopytuje kobieta. Jaki wynik? Negatywny, proszę pani. Jego organizm jest wolny od PPI. Brak śladów pofałdowania, brak aberracji w podziale komórkowym, ale to nie wszystko. On jest czysty, pani doktor. Totalnie czysty. Jesteś pewien? Sprawdziłem 2 razy. Nic. 0 śladów. Wracajcie, przerywa mu doktor Akshi. Nie ruszajcie się z lokacji i zabezpieczcie okaz. Rano, gdy statek wejdzie w odpowiednie miejsce na orbicie, wyślemy po was transporter. Teraz priorytet to bezpieczeństwo. Beaufort, jesteś tam? Cierpisz jeszcze na flashbacki? Nie odzywam się. Nieważne, póki jesteś na chodzie, musisz zabezpieczyć teren. Zarządź warty, rozłóżcie z Velasquezem sprzęt i obwarujcie się. Musicie przetrwać tu do rana, jasne? To jakieś 6-7 godzin, jestem pewna, że dacie radę. Pani doktor, odzywam się w końcu. Staram się tego nie okazywać, ale czuję, jak dłoń Velasqueza zaciska mi się na ramieniu. Nic z tego, stary, ja wiem, co mam powiedzieć. Pani doktor, za pozwoleniem. Kontynuuję, chociaż wcale nie czekam na żadne pozwolenie. Jesteśmy na obcej ziemi i z tego, co się zorientowałem, sprawa okazała się na tyle zaskakująca, że zmieniają się nie tylko nasze priorytety, ale i podczas naszej eskapady zdążył się już przeformować łańcuch dowodzenia w sztabie. Wnioskuję zatem, że i nasz sposób zarządzania misją, nasz taktyczny, polowy sposób się zmienił. Pozwolę sobie zatem zaznaczyć, że warto rozważyć, byśmy jednak trzymali się oryginalnego planu misji z kilku powodów. Po pierwsze, wiemy, że niedaleko od nas znajduje się druga piramida, która, z tego co kojarzę, jest odpowiedzialna za splastikowienie środowiska naturalnego i stworzenie tych wszystkich manekinowych mutantów, których do tej pory spotkaliśmy. Wiemy natomiast ze zdjęć satelitarnych, że przy samej piramidzie są ludzie w białych maskach, co sugeruje, że być może nie są oni zmienieni w te plastikowe poczwary, zupełnie jak ten oto okaz. Wskazałem wzrokiem na odratowanego mężczyznę. Dlatego wydaje mi się sensowne, by trzymać się oryginalnego planu i dostać do celu, a następnie wykonać infiltrację i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Rozwalić tę piramidę w drobny mak, a przy okazji uratować stamtąd każdego, kto również nie będzie zarażony. Piramidę zniszczymy bombardowaniem z orbity. Nie ma potrzeby, żebyście... Ale ludzi tak nie ocalimy, prawda? A co jeżeli jest tam grupa, nie wiem, choćby i 20, 10 osób wolnych od splastikowienia? A nie, przepraszam, od PPI. Jak to było? Polimerowa coś tam infekcja? Nieważne. Co jeśli jest tam choćby i 5 zdrowych, a nawet 1? Jeden taki jak nasz więzień. Tak, więzień, proszę nie robić zdziwionej miny. Dla niego bycie obiektem to to samo, co bycie więźniem, a może nawet i gorzej. Ale zabierzemy go stąd, przyrzekam pani. I nie pozostawimy tu jego bliskich, rodziny, przyjaciół, kogokolwiek, kogo ma jeszcze zdrowego w tamtych zabudowaniach. Ale nie wiesz, czy on tam kogokolwiek ma, Beaufort. Co to ma w ogóle znaczyć? Na mocy traktatu pocałuj mnie w mój owłosiony zadek. Odmawiam dalszych wyjaśnień. Ojciec wychował mnie na człowieka, który ratuje życie, nie chowa się za tajemnicami, więc idziemy tam. Jeżeli znajdziemy w okolicy piramidy choć jedną osobę niezarażoną tą całą chorobą, to zaniecha pani ataku i nie zniszczy niczego, dopóki bezpiecznie nie ewakuujemy wszystkich zdrowych jak najdalej stąd. Rozumie pani? Beaufort, ty nic nie wiesz. My przecież właśnie chcemy ratować życie. Nie będę tolerować niesubordynacji, jasne? Trzeba było zostawić mojego ojca.
Mówię, po czym kopię komunikator z całej siły prosto do ognia. Maszyna się przewraca i zabawnie szybko przestaje działać. Za chwilę sama staje w płomieniach. Wiem, co chce powiedzieć Velasquez. Jak teraz wrócimy na statek? Jak skontaktujemy się z górą, która wyśle po nas transport? Nie martw się, Carmelo, oni i tak nas obserwują. A gdy wysadzimy strukturę, na pewno to zauważą i zareagują. Ba, pewnie zrobią to nawet wcześniej i wyślą za nami oddział zastępczy. Pogoń, psy gończe. Pewnie pan Czal już wertuje katalogi z listą zastępczych składów. Wiem też, co chce powiedzieć Bergman. Hans zapewne chce mnie ochrzanić, że te flashbacki namieszały mi w głowie i w ogóle, co ja sobie wyobrażam, że on miał bardzo ważną misję, której teraz nie spełni i że ja nic przecież nie rozumiałem, więc dlaczego działałem tak raptownie, że teraz to już po nim i po zabezpieczaniu okazu. Co chce powiedzieć okaz? Tego nie wiem, ale przysiągłbym, że facet ma teraz lekki uśmiech na twarzy, tańczący w cieniach i świetle płomieni ogniska. Tymczasem Bergman wstaje i podchodzi do mnie z miną spartańskiego wojownika. Stoi nade mną i mierzy wzrokiem, jakby analizował, czy się ze mną bić, czy przytulić. Też wstaje. Patrzę mu prosto w oczy. Płomienie odbijają się w naszych źrenicach. Dojrzały mężczyzna musi być świadomy tego, w jakim świecie żyje. Zaczyna cedzić przez zęby Hans. A my teraz żyjemy w świecie z plastiku. Wszystko jest sztuczne, plastikowe i nieprawdziwe. Udaje rzeczywistość. Dobrze powiedziałeś. Należy uratować pozostałych, o ile takich znajdziemy. Myślę jednak, że tak. Że musimy spróbować. Jestem z tobą, Serge. Masz na imię Serge. Serge Beaufort. To mnie zaskoczył. Nie wiem, co powiedzieć. Minę mam pewnie tak głupią, jakbym pierwszy raz dowiedział się, skąd się biorą dzieci. Milczę. I jak zwykle w takich sytuacjach z opresji ratuje mnie Velasquez. Co to jest PPI, Bergman? Pyta. Hans bierze wdech i zaczyna swój monolog. Monolog, który wszystko zmieni. Mikroplastik na początku jawił się jako coś negatywnego, mówi. Produkt uboczny z rozkładających się przedmiotów. Dlatego, gdy wykryto go w organizmach żywych, najpierw rybach, potem również lądowych, ludzie mocno się przestraszyli. A potem zadali sobie pytanie, jak to wykorzystać. Zaczęto więc dodawać mikroplastik do produktów codziennego użytku jako zagęszczacze. Pasty do zębów, kremy, szampony. Mikroplastik był w powszechnym użyciu w kosmetologii i higienie. A potem odkryliśmy, że istnieje też nanoplastik. Cząsteczki nie większe niż 100 nanometrów były już nie tylko w kosmetykach, wodzie i zwierzętach. Odkryliśmy je w powietrzu, którym oddychaliśmy. Ludzie odkryli je również w swoich ciałach. Nanoplastik był problematyczny. Gromadził się na czerwonych krwinkach i był realnym zagrożeniem dla funkcjonowania krwioobiegu, ale cząsteczki nie zatrzymywały się tam, jakby nie chciały. Nanoplastik wędrował do mózgu i nigdy nie dowiedzieliśmy się, dlaczego tak się dzieje. Co zrobili ludzie na Ziemi? Zamiast pozbywać się problemu, zaczęli myśleć, jak go wykorzystać, zupełnie tak, jak zrobili to wcześniej z mikroplastikiem, używając go jako zagęszczacza. Nanoplastik okazał się przydatny w obliczu innych zagrożeń, jakim stawiała wtedy czoła ludzkość. Polimery w mózgu wyciszały stres i emocje związane z życiem w ciągłym stanie zagrożenia wojennego i epidemiologicznego. Jednocześnie plastik nie powodował tłumienia zdolności kognitywnych, wręcz przeciwnie. Niektóre jego odmiany wzmacniały sygnały w komórkach nerwowych i usprawniały myślenie. W końcu pomagały też w termoregulacji mózgu, co okazało się istotne w obliczu katastrofy klimatycznej. Skoro tak było, to trzeba było wykorzystać plastik. Pakować go więcej i więcej w ludzkie ciała. W końcu doszło do tego, że nawet noworodki rodziły się z mikroplastikiem w mózgu, a wkrótce potem nie mogły rodzić się już same, w sposób naturalny, ale powstawały w plastikowych, sztucznych łonach. Skoro mikroplastik działa tak skutecznie, to dlaczego nie wykorzystać go, by uleczyć Ziemię?
Te historie znacie, prawda? Polimerowe drzewa i plastikowe zwierzęta. Tkanka żywa połączona siłą z tkanką sztuczną i piramidy. Zikuraty terraformujące Ziemię tak, by nadawała się do życia w plastiku. Nic dziwnego, że w końcu doszło do pojawienia się PPI. Polimerowa prionowa infekcja przypominała początkowo chorobę wściekłych krów, tyle tylko, że namnażane priony były plastikowe. Okazało się, że nanoplastik wpłynął na enzymy trawienne, a te wymusiły nowe fałdowanie produkowanych białek. Potem sprawa poszła już lawinowo. Normalne białka w ciele były zmuszane do fałdowania w syntetyk, co w praktyce oznaczało, że organizm zaczął sam produkować plastik. Ludzie zmieniali się w manekiny. Zaczynało się osobliwie. Przez kilka pierwszych dni skóra człowieka robiła się nienaturalnie gładka, zupełnie jakby pokryta warstwą silikonu. Swędzenie stawów, lepki pot, uporczywe, ale do przeżycia. Po jakimś tygodniu pojawiały się poważniejsze symptomy: sztywnienie mięśni, zeszklenie oka, sztywnienie strun głosowych. Skóra zmieniała swój kolor, tracąc naturalną pigmentację. Ludzie zaczęli szaleć. Ostatnim stadium choroby była krystalizacja. Osoba praktycznie zmieniała się w plastik. Skórę można było ciąć na płaty. Narządy przestawały wyglądać jak prawdziwe. Po jakimś miesiącu chory się po prostu rozpadał. Nie było przed tym ucieczki. Zarażony był każdy. Ale potem nasze nadal działające na syntetycznym przyspieszeniu mózgi odkryły sposób, by spowolnić chorobę. Chłód i leki represyjne. A gdzie można znaleźć większy chłód niż w przestrzeni kosmicznej? Tak, wiem co myślicie. Myślicie, że ktoś tu kłamie, że Bergmanowi przepaliły się styki, że przecież nasi przodkowie opuścili Ziemię, bo tam trwała wojna i tylko część tego, co mówi jakiś tam medyk, pokrywa się z oficjalną wersją historii. Tylko że przypominam wam, że nie on jeden to mówi. Sekcja naukowa, dr Panchal, te dziwne procedury i przepisy, które wywróciły dyrygenturę statku do góry nogami. Uwierzcie mi, to nie przypadek. I uwierzcie mi, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Po trzecim zastrzyku naprawdę bolała mnie ręka. Początkowo mieli nam zrobić tylko jeden, potem okazało się, że 3, a kto wie, czy nie trzeba będzie przyjąć jeszcze kilku. Popatrzyłem na tatę. Wyglądał na przejętego, gdy tak patrzył na ekran i razem z lekarzem analizowali jakieś niezrozumiałe dla mnie wykresy. Spojrzałem na inne dzieci. Każde trzymało się za lewe ramię. Wzrokiem przeskakiwały między twarzami pozostałych i ogromną siłą woli blokowały łzy, które chciały wypłynąć z oczu. Ktoś jęknął, ktoś inny pociągnął nosem. Tata, czy wszystkie dzieci są tutaj chore tak jak ja? Zapytałem. Tata przerwał rozmowę z lekarzem, spojrzał na mnie i westchnął, a potem wziął mnie na ręce. Nie bój się, Serge, powiedział. Wszyscy musimy brać takie zastrzyki, bo inaczej nie przeżylibyśmy podróży międzygwiezdnej. A potem znowu zaśniemy i jestem przekonany, że gdy następnym razem się obudzimy, to już nie będziemy musieli brać żadnych zastrzyków. Jak to? Statek w tym czasie doprowadzi nas do nowego domu i będziemy mogli tam zamieszkać, na prawdziwej planecie. A teraz znowu trzeba będzie się położyć spać? Tak, za chwilę. Ale co to za mina, Serge? Nie smuć się, spotkamy się we śnie i będziemy się razem bawić i spędzać czas i uczyć z innymi dziećmi. Ja wiem, ale to... Spuściłem wzrok. No co się dzieje? No bo tata, we śnie to tak sztucznie. Jak szczury przeciskamy się pomiędzy ciasnymi uliczkami, ukryci w mrokach przedświtania. W osłonie cienia wielkiej piramidy. Spoglądam na nią co jakiś czas. Widać krążące po zewnętrznych klatkach schodowych postacie w odznaczających się śnieżno-białych maskach. Zastanawia mnie, czy oni też są zarażeni, czy może nie. Może są jednak czyści, zupełnie jak nasz przewodnik?
Ocalony mężczyzna prowadzi nas, sami nie wiemy gdzie, ale ufamy, że jakimś cudem udało się nam porozumieć, mimo nieznajomości własnych języków. Tubylec mówi słowami, których nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie nawet powtórzyć, ale Bergman próbował coś mu pokazać na migi i za pomocą rysunków mówi, że chyba się z nim dogadał i że facet zaprowadzi nas do swojej rodziny. Nie wiem, co o tym myśleć. Tak naprawdę prawie o tym nie myślę, bo w głowie kotłuje mi się cały czas inna sprawa. Jesteśmy chorzy i czeka nas ten sam los, co wszystkich tutaj. Nie zmieniliśmy się w plastik tylko dlatego, że przez cały czas byliśmy w stanie snu hibernacyjnego. Spowolnione dojrzewanie, spowolniona choroba, co oznacza cholera, czyli wszystkie moje wspomnienia to musiało dziać się we śnie, w indukowanym marzeniu sennym, w którym nauczyłem się czytać, pisać, żyć. Cóż, przynajmniej nam się udało. Nie to, co tym tutaj. U nich coś musiało pochrzanić się jeszcze w trakcie podróży, bo przecież ten pierwszy manekin miał według Bergmana około 100 lat. Kręcę głową. Nie chcę o tym myśleć. To za dużo jak dla mnie, za dużo informacji, za dużo wniosków, za dużo nagłych prawd. Muszę się skupić, by iść. Cicho, tak żeby nie zwracać na siebie uwagi. Aż w końcu docieramy. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo zatrzymujemy się przytuleni do ściany jednego z budynków. Nasz przewodnik wychyla się zza winkla, a potem patrzy na nas z przerażeniem w oczach. Daje znać, żebyśmy i my spojrzeli. Przed innym budynkiem stoi około 20-30 osób. Wróć, manekinów. Stoją nieruchomo i tylko co jakiś czas widać drobne poruszenia kończyn wywołane mocniejszymi podmuchami wiatru. Wszystkie postacie, te wyglądające normalnie, jak i te przerośnięte i zdeformowane, patrzą w kierunku mocnych, metalowych drzwi, jakby czekały, jakby oblężały ofiarę, która jest w środku. Cofam naszą trójkę o kilka kroków i zwołuję naradę. Oznajmiam to, co wszyscy już wiedzą. W środku oblężonego budynku są zakładnicy. Nie znamy ich liczby. Wiemy natomiast, że musimy dostać się do środka, wydobyć stamtąd ludzi i czym prędzej ewakuować. Musimy też dać znać statkowi na orbicie, żeby zareagowali i po nas przylecieli i zgodnie z planem chcemy to zrobić przez wysadzenie piramidy. Zostało mi jeszcze wystarczająco dużo dewastatorów, żeby to zrobić, więc z samym rozwaleniem budynku nie powinno być problemu. Wyzwaniem jest natomiast przedostanie się przez tę 20, blokującą nam wejście do rodziny naszego przewodnika. Mówię rodziny, chyba zaczynam sobie za dużo projektować. Tak czy inaczej, mój plan jest taki. Ja i Velasquez zaczynamy od eksterminacji tych tutaj. Działamy z grubej rury i nie patyczkujemy się. Walimy czym się da, w co się da. Będzie głośno i na pewno zwrócimy na siebie uwagę, dlatego potrzebujemy przerzucić skupienie w inne miejsce. Tym zajmę się ja. Oprócz dewastatorów mam jeszcze amunicję wybuchową. Rozwalę budynek to tu, to tam, zrobię szum gdzie indziej. W tym czasie Velasquez i Bergman wyprowadzają stąd kogo się da, jasne? A co ze mną? No jak to? Dołączam do was. Raczej ekstrakcji na orbitę nie przegapię i postaram się dotrzeć na miejsce. W jaki sposób? Już ja mam swoje sposoby, ty się lepiej nie martw. Nie martw się, mówię. Nie myśl. Po prostu rób. Sekcja bezpieczeństwa przejmuje dowodzenie. Kiwają głowami w milczeniu, a chwilę potem zajmujemy we trzech strategiczne pozycje. Carmelo i ja z przodu, Hans z naszym autochtonem na tyłach. Sprawdzamy jeszcze raz uzbrojenie. Niebieskie światło, amunicja kinetyczna, tryb ciągły. Patrzę na Velasqueza i kiwamy do siebie na znak gotowości. Bezgłośnie liczę, poruszając ustami. 1, 2, 3. Terkot naboi mąci ciszę. Manekiny padają jak muchy. Kilku z nich podbiega do nas, ale nie mają szans z kulami miotanymi wspomaganiem elektromagnetycznym. Dookoła nas sypie się i kruszy plastik. Tylko jeden z nich okazuje się mieć twardszą skórę.
Mutant wielki jak niedźwiedź polarny z 2 głowami i zdeformowanymi mięśniami. Walimy w niego już kolejną serię, a zdaje się, jakbyśmy tylko zdzierali z niego kolejne warstwy syntetycznej, zrogowaciałej skóry. Przełączam karabin. Czerwone oznaczenie. Pakuję w delikwenta 2 pociski, które wbijają się w ogromny korpus. Olbrzym chwieje się na nogach, a po chwili wybucha. Po kłopocie. Słyszę ryk i zaczynam się nerwowo rozglądać. Chłopaki, nie czekając na rozkaz, wparowali już do środka budynku i słyszę stamtąd szczęśliwy lament naszego przewodnika, a także kilka innych głosów. Za chwilę wybiega stamtąd Bergman. 3 osoby, mówi. Muszę zbadać, leć, nie ma czasu. Ruszam z miejsca przed siebie, w stronę górującej nad miastem czarnej piramidy. Widzę, jak postacie w białych maskach nerwowo biegają po zewnętrznych schodach, to w górę, to w dół, zupełnie jak mrówki, którym ktoś naruszył mrowisko. Poczekajcie tylko, zaraz zobaczycie, co to znaczy naruszyć. Opór wylewa się na mnie z każdej strony. Sztywne manekiny, giętcy półludzie, szybkie kreatury przypominające dzieci i olbrzymie mutanty przewyższające mnie o głowę albo 2. Zdawało mi się też, że gdzieś widziałem nawet psa, plastikowego kundla, który próbował na mnie szczekać, ale tylko syknął wątle wypuszczanym powietrzem. Po jakimś czasie przestaję ich widzieć. Sytuacja robi się zbyt szybka, zbyt dynamiczna, by zaprzątać sobie głowę tym, do kogo strzelasz. Pakuję więc ogniem ciągłym i wolframowe pociski przeszywają plastikową skórę przeciwnika. Fala za falą. A potem biegnę po gruzach, po trzeszczących mi pod stopami pękających fragmentach zmasakrowanych ciał. Przez moment przechodzi mi przez myśl, że to przecież ludzie. To przynajmniej kiedyś byli ludzie, a teraz? Teraz to tylko tania imitacja, sztuczne życie, sztuczny przeciwnik, sztuczna walka i misja. A przecież jak się okazało, każdy z nas był chory na to samo, każdy z nas mógł się stać... Nie, każdy z nas stanie się właśnie takim manekinem. To tylko kwestia czasu, chyba że chłopaki zdążą. Chyba że dzięki naukowcom uda się przebadać tych, którzy się nie zmienili i wyciągnąć z nich lekarstwo. Wtedy w końcu przestaniemy żyć w kłamstwie. W sztuczności, w której jedyną rzeczywistą rzeczą jest źródło tych problemów. Źródło, do którego nieuchronnie się przybliżam. Kolejne strzały. Roztrzaskana głowa, tors, kończyna, głowa, tors. Zanim piramida znajdzie się w moim zasięgu, przede mną wylewa się kolejny potwór. Olbrzymia kula zlepek ciał, odpychająca się od podłoża wyrastającymi tu i ówdzie kończynami. Zatrzymuje się tuż przede mną. Przystaję i mierzę w przeciwnika. Potwór jest 2-krotnie większy ode mnie. Wydaje mi się, że sapie przez chwilę i rozwiera się, ukazując coś w rodzaju paszczy. Zamiast zębów widzę tam ludzkie twarze, zamiast języka splecione ze sobą niczym lina ludzkie ramiona zakończone chwytającymi powietrze palcami. Przełączam tryb broni. Ekran rozświetla się na czerwono, a ja walę prosto w paszczę szaleństwa. Kula zamyka swoją gębę i widzę tylko, jak rozochocone oczy wewnętrznych twarzy z zainteresowaniem obserwują przełapane przez językowe dłonie pociski. Potem potwór zaczyna szybko toczyć się w moją stronę. Rozjedzie mnie. Z jakiegoś powodu pociski nie wybuchają. Staranuje mnie. A jednak nie. Potwór rozpada się tuż przede mną w jednym wielkim bum. Przechodzę nad resztkami płonących plastikowych skrawków. Piszczą w ogniu. Zikurrat jest już na tyle blisko, że mogę zacząć go niszczyć. Jednocześnie widzę, jak naprzeciwko mnie, na każdym wolnym schodku i półce ustawiają się postacie w białych maskach. Widzę ich teraz dokładniej i zastanawiam się, czy to wciąż ludzie? Dostrzegam ich szarą barwę skóry, ich nieporadne, skorkowaciałe ruchy, niekiedy oczywiste, lśniące się matowym plastikiem oczy. Ale to jeszcze nie są manekiny, jeszcze nie. To ciągle ludzie, ale przykro mi. Nie ma już dla was ratunku.
Patrzą na mnie z przerażeniem, gdy przełączam karabin. Wskaźnik amunicji pulsuje białym światłem i napisem Devastator. Zapieram kolbę o środek torsu. Mierzę w miejsce, które wydaje mi się istotne dla konstrukcji budynku. Coś zaczyna się dziać na klatce schodowej. Jakieś poruszenie. Wstrzymuję palec na spuście. Ludzie w maskach coś wynoszą. Nie, raczej kogoś wynoszą. Nie wierzę. Siemaneczko! Gotkemir macha do mnie z balkonu. Ma skrzeczący głos. Opuszczam broń. Nie ma tego złego, co? Mówi dalej Ekber. Okazuje się, że ten cały plastik to nie taka zła rzecz. Podnosi obie ręce. Osuwają się rękawy czarnej togi, w którą jest ubrany i ukazują szare przedramiona. Patrzy na mnie. Myślę, że wzrok ma całkiem normalny. Okazuje się, że badania są całkiem obiecujące. Rozlega się strzał, który mu przerywa. Głowa Gotkemira odchyla się nienaturalnie do tyłu i gdy wraca na swoje miejsce, widzę, że na czole pojawiła się czarna kropka. Otwór. Otwór po kuli. Nie leci z niego krew. Nic z niego nie leci, tylko czerń. Pustka. Patrzę, skąd nadleciał pocisk i widzę po lewej klęczącego na jedno kolano i mierzącego z pistoletu Carmelo. Wal! Krzyczy do mnie Velasquez. Wal! Spluwa wraca na miejsce. Naciskam spust. Tym razem się nie waham. Piramida wybucha. Każdy pocisk zostawia po sobie świetlistą smugę, która kończy się efektywną eksplozją. Walę dewastatorami jeden po drugim, nie zważając na ostrzeżenia o przegrzaniu broni. Piramida stoi. A ludzie w maskach zeskakują z niej, nieraz łamiąc sobie nogi, ale zaraz wstają i pędzą ku mnie, a potem padają od strzałów Velasqueza. Dobry Carmelo pobiegł za mną, by mnie chronić. Mam nadzieję, że Bergmanowi... Aaaa! Krzyczę, gdy rozgrzany do czerwoności karabin parzy mnie w dłonie. Ale nie puszczam. Zaciskam ręce jeszcze mocniej i strzelam dalej, podczas gdy fala zamaskowanych agresorów napiera ku mnie coraz mocniej. Z taką ilością pistolet Carmelo sobie nie poradzi. Chwytają mnie za ręce i za nogi. Kilkoro ustawia się na linii strzału, ale nie zważam na to i walę prosto przez nich. Energia kinetyczna wyrzuconego dewastatora przeszywa takich jak oni bez problemu. Chcą mnie przewrócić. Biją i gryzą. Kilku zdejmuje Velasquez, ale na miejsce jednego pojawia się dwóch następnych. W końcu coś innego wybucha we wnętrzu piramidy. Widzę, że nie spowodował tego mój ostrzał, to znaczy nie bezpośrednio. Coś musiało się zadziać, jakaś część struktury budynku musiała zostać naruszona. Za chwilę widzę, jak Zikurat zaczyna się walić. Mnie też powalają. Ktoś wyrywa mi z rąk gorejący karabin. Na szczęście nie będą mogli go użyć, przynajmniej nie od razu, gdy broń jest przegrzana. Początkowo próbuję się opierać, podnieść, pobić moich wrogów, ale nie mam siły. Nie mam już siły walczyć z plastikiem. Patrzę w niebo i na chwilę przed tym, jak zamkną mi się oczy, dostrzegam malutki blask, jakby zaświeciła nowa gwiazdka. Odpływam w odgłosie wybuchu. Serge! Serge! Słyszę głos. Próbuję zobaczyć, kto mnie woła, a powieki mam z ołowiu. Serge, słyszysz mnie? Halo! To Bergman, cholerny medyk otoczony aurą jaskrawego światła. Chcę go przywitać jakimś chwytliwym tekstem o tym, że przecież powinien był na mnie uważać i co? Zamiast tego moje usta nieudolnie wypluwają. Co z Carmelo? Wszystko dobrze, Serge, wszystko dobrze, misja spełniona, Serge. Wszyscy są cali i zdrowi. Jacy wszyscy, Hans? Co ty w ogóle gadasz? Czy ty nie widzisz, w jakim ja jestem stanie? Ledwo widzę na oczy i wiedząc, że rzucił się na mnie plastikowy tłum, całkiem możliwe, że za chwilę totalnie zejdę z tego świata. Zamiast tego moje usta mówią: Hans, bracie. Wszystkie obiekty są zdrowe, Serge. Możemy z nich wyekstrahować lekarstwo.
Serge, będziemy żyć. Piramidy zniszczone, wracamy do domu, Serge. Słyszysz? Cudownie. Popłakałbym się, gdybym mógł. Ojciec? Ostatkiem sił dopytuje. Twój ojciec też wyzdrowieje, Serge. Ty i twój ojciec, i Carmelo, i ja, i każdy, rozumiesz? Będzie dobrze, Serge. Musi być dobrze. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego nagrania. Początkowo miało to być zupełnie inne opowiadanie, takie bardziej przygodowe, takie pia, piu, piu. Ale w trakcie okazało się, że no jednak nie była to dobra wersja i musiałem trochę pozmieniać. Mam nadzieję, że to, czego właśnie wysłuchaliście, przypadło wam do gustu. Dodatkowe punkty sławy i chwały dla tych z was, którzy znajdą powiązania z innym opowiadaniem na kanale. No i to chyba tyle. Teraz przed nami wielki kolos, bo będziemy kończyć symulację przeznaczenia. Mam nadzieję. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli wam się to spodobało, dajcie łapę w górę, komentarz. Bardzo fajnie się z wami rozmawia w komentarzach, za które dziękuję, za te komentarze, które zostawialiście do tej pory i do zobaczenia następnym razem. Aha, jeszcze jedno. Gdyby ktoś potrzebował w wersji pisanej, no to sprawdźcie opis tego filmu. Tam macie napisane, jak taką wersję w PDF-ie tego opowiadania zdobyć. Trzymajcie się. Cześć.